Urlop się skończył, czas wrócić do pracy, ale posłuchajcie, wakacje, jeżeli chodzi o unboxingi, będą jeszcze trwały. A mianowicie, dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować unboxing zawartości tego pudełka, taki unboxing, bo będziemy w dwa pudełka, posłuchajcie, zaglądać. Będzie to, tak jak wspomniałem, prywatny unboxing czegoś, co chciałem sobie kiedyś kupić dawno temu, ale no po prostu ceny były dość wysokie. Inaczej, ja twierdziłem, że ceny były dość wysokie i tak opóźniałem, aż trafiłem na fajną promkę. No i dzisiaj będę chciał Wam zaprezentować właśnie to, co tu się znajduje. Przyszło do firmy w okresie, kiedy ja byłem na urlopie i powiem Wam, że czekałem, kiedy wrócę. Wiem, trochę wariactwem to zalatuje. No ale posłuchajcie, otwieramy pudło i następnie kolejne pudło. No to co? Zaczynamy. Jeżeli jest to kolejny film, jaki oglądasz na moim kanale, podoba Ci się on, chcesz, żeby się rozwijał, a nie jesteś subskrybentem, zapraszam do subskrypcji. Wystarczy, że klikniesz w subskrybuj, następnie w dzwonek, otrzymasz powiadomienia i oglądaj kolejne filmy. Dziękuję Ci. Wolałem rozciąć taśmę bez wizji. Tu jest bardzo fajne oznaczenie 18+. Nie bójcie się, to nie będzie nic gorszącego. A w środku znajdziemy, o właśnie, Ultramarines, posłuchajcie, Intercessor, figurka ruchoma, pomalowana, ale to nie oznacza, że nie można jej pomalować. Figurka od firmy Joy-Toy wypuściła teraz serię figurek właśnie, ale nie tylko z Warhammera 40 000. Wypuszcza bardzo dużo tego na licencji. Oczywiście figurka jest z Ultramarinesa, czy to jest Space Marinesa. Tak prezentuje się pudełko. No jest spore, nie? To pudełko. I z tyłu mamy właśnie napisane, pokazane, co znajdziemy w środku, więc będziemy mieli samego Ultramarinesa, jak i również jego wyposażenie to standardowe. No i co, teraz myślę, że najwyższa pora otworzyć pudło. Drugie. Tak się prezentuje drugie pudełko i mamy bardzo fajna wypraska jest z figurką, którą raz widzę, raz nie widzę, bo mieni się, widzę, że ma dużo ciekawych rzeczy i dużo wariantów ustawienia tego Marinesa. I tak, podstawka, blaster, tutaj mamy dodatkowo jeszcze bolta, rifle. Tu mamy z modlitwą pokrowiec z blasterem, czyli możemy sobie zrobić dwie wersje. To mamy tak tu. Następnie mamy mieczopiłę, czy miecz piłowy. Bardzo ładnie też wykonany jest. Mamy oczywiście jetpacka. No powiem Wam, że ładnie to jest wykonane. Myślałem, że to będzie tak pomalowane, no po prostu pomalowane. A widzę, że to jest naprawdę bardzo ładnie odwzorowany, standardowy Marines, tak, z gry, jaki używamy właśnie w grach. I tutaj widzę, że jest to bardzo ładnie odwzorowane. Co prawda można tutaj sobie uzupełnić pewne rzeczy, bo tu widzimy taką spoinę dwóch części i można po delikatne rany, to się też rusza. Kurczę, powiem Wam, że to jest coś Aha, rozeszło się, posłuchajcie, ale byłem zaskoczony. Czyli tak, pewne są na ścisk te rzeczy robione i powiem Wam, że jest to super. O kurde, to się też rusza. No powiem Wam, coraz bardziej mi się to podoba. No i właśnie, sam Supermarine, posłuchajcie, bardzo fajnie wykonane. Pomalowany według schematów oczywiście Game Workshopu Warhammera 40 000.
bo już tutaj widzę, że ja na przykład malowałem, jeżeli chodzi o pas, jak i również wszystkie dodatki na pasie, kolorem brązowym to malowałem, a tu widzę, znaczy skórę, tak, miało udawać skórę, a tu widzę, jest już czarno wszystko, ale różnie ludzie malują, bardzo fajnie te elementy się ruszają. Czy można? Tak, można zdjąć, posłuchajcie, to jest super sprawa, no bo ponieważ zapewne ten korpus jest używany też do innych zestawów, jak on się rusza właśnie, o kurczę, prosto łapka, zgięta łapka, powiem wam, fajnie to wygląda, bardzo proszę, tak się prezentuje Ultramarines, bardzo fajnie błyszczące oczy ma. Jest to naprawdę fajnie zrobione. Aha, i widzę, że tu jest korpus też totalnie ruchomy. Możemy go sobie bardzo ładnie wyginać na boki też. Chłopak jest elastyczny. Tak samo góra. Posłuchajcie, on się tu rusza we wszystkie strony. Bardzo fajnie ruchomy jest. Można go naprawdę zrobić w fajnych pozach. Ręce się, te nogi tak samo się zginają. Przód, tył oczywiście. O kurczę, buty ma też ruchome. Na palcach może stanąć chłopak. No w sumie ma też jetpack, to może wystartować. Można go lecącego zrobić. No, powiem wam, bardzo fajnie to jest wykonane. Stań sobie chłopaku, odpocznij, nie wywal mi się tylko. Jest bardzo stabilny, powiem wam, że można go naprawdę różnie ustawić. Można, głowa jest idealnie postawiona. No i teraz sobie, no jest ta podstawka, bardzo fajna sprawa. No i sobie obejrzymy teraz jego wyposażenie. Tu mamy miecz piłowy, no bardzo też fajnie pomalowany, delikatnie zaoksydowany. Nie jest to po prostu kolor srebrny, tylko widzimy, że jest tak jakby łoż napuszczony. Fajnie to się prezentuje. Czacha jest naprawdę bajerancka, też ładnie zrobiona. Nie jest to rzecz robiona na odczep się. Jeszcze raz jetpack z ruchomymi wylotami. Czyli możemy go sobie sterować, tak, że na przykład będzie, no tak to do tyłu nie można, ale na przykład w ten sposób do lądowania, tak, że wylądował, albo leci do przodu. Bardzo ładnie wszystko odwzorowane, jak w standardowych figurkach. Detal jest zachowany. Teraz proszę bardzo, bolt. Ale fajnie pasek jest zrobiony. Też bardzo fajnie, ruchomy pasek. Oczywiście jest otwór, bardzo ładnie też detal zachowany, pomalowany, delikatny, tak jakby, no może bardzo delikatny jest łoż. Bardziej jest to efekt farby. Pasek ten niby skórzany to jest oczywiście z gumy wykonany, ale bardzo ładnie tak samo tu jest zachowany. Jeżeli ktoś będzie chciał dopieszczać tą figurkę i postawić sobie ją tak ładnie pomalowaną, to ma tutaj możliwość naprawdę niezłego zastosowania progresu, jeżeli chodzi o malowanie, bo jest to duża przede wszystkim figurka. Nie maluch jakiś. No i teraz tak, tu mamy kaburę z modlitwą, jak i również tu mamy blaster, który wymieniamy sobie, właśnie zaraz wam pokażę. Tutaj z tego paska odpinamy zwykłą, pustą kaburę i jeżeli robimy wyposażenie Marinesa w 3 bronie, czyli na przykład bierzemy albo bolter jest trzymany w 2 dłoniach, no to w tym momencie sobie widzimy, tutaj mamy zapełnione. A jeżeli uzbrajamy go powiedzmy w blaster, no to dodatkowo po prostu zmieniamy ten na to i dziękuję bardzo, mamy podwójnie. Bardzo fajnie naramienniki są ruchome, bardzo ładnie też są pomalowane. Co tu mamy dalej? Dalej, gdzie te łapki uciekły? A, tutaj jest. No i mamy łapki. I teraz tak, mamy dłoń zaciśniętą w pięść na prawą stronę. Tutaj mamy dłoń zaciśniętą w piąchę
na lewą stronę, czyli mamy możliwość wykonania 2 piąch albo po prostu jednej piąchy. Tu mamy lewą rękę, dłoń do na przykład pistoletu. Możemy tutaj właśnie bardzo ładnie też dopasowana jest broń do ręki, że ona nie wykrzywia się. Można ładnie ją ułożyć w ten sposób. A tu mamy prawą dłoń, na przykład do miecza. No i tu możemy sobie fajnie właśnie umieścić miecz, na przykład, że jest uzbrojony w blaster. W ten sposób widzę, że coś uciekam. Że jest uzbrojony na przykład w blaster, jak i również w miecz piłowy. A jeżeli nie w miecz piłowy, to możemy to zamienić, tak, i na przykład boltera mu tutaj, tak dobrze mówię? Bolter, tak. Możemy sobie go uzbroić w ten sposób, tylko właśnie jak ten pasek umieścić, to zawsze jest kłopot. I tu możemy sobie włożyć palec, dobrze dopasować i mamy uzbrojonego Marinesa w boltera. Bolt Rifle. No teraz tak trochę ma pozę dość dziwną, więc tutaj możemy tak, z racji tego, że tutaj ma zamontowaną taką dłoń, możemy mu po prostu później zamienić miecz, a jeżeli możemy zrobić sobie taki myk, no i w tym momencie wymieniamy sobie, że jest uzbrojony w 2 bronie palne. Moim zdaniem, posłuchajcie, Joytoy naprawdę wstrzelił się na pewno w wielu Warhammerowców, graczy, ale myślę, że nie tylko, ponieważ wiele osób zbiera tego typu figurki. Nie jest to tani sport, więc nie jest to figurka dla Bobasa. Powiedzmy, zresztą mamy 15 plus, a nawet 18 plus, więc powiem szczerze, jest to dla osób, które kolekcjonują zestawy figurkowe. Można go bardzo fajnie podrasować, może go podrasuje, a i tutaj ma jeszcze zasobniki, o proszę bardzo, boczne zasobniki na ruchomym pasku, ale pasek jest ruchomy razem z osłoną tyłka. No i tutaj mamy tak samo. Powiem Wam tak, jestem ogólnie rzecz biorąc bardzo zadowolony z tego zakupu, fajna sprawa, nie można cały czas patrzeć w lufy, czy też kręcić śmigłami, trzeba sobie czasami coś urozmaicić. Zestaw bardzo fajny, no, są zestawy, te zaczynają się od 120 zł do 150, 300, 400, w zależności jakiego Marinesa chcecie kupić i z której organizacji, tak? Jeszcze raz Wam pokażę. Detal moim zdaniem bardzo fajny. A jak ktoś sobie kupi na przykład takiego Marinesa samego, bo nie grał do tej pory, no to naprawdę może być zaskok i zacznie grać. Ja Wam na dzisiaj dziękuję, życzę miłego dnia. No, wszystkiego najlepszego. Do następnego unboxingu. Jeżeli jest to kolejny film, jaki oglądasz na moim kanale, podoba Ci się on, chcesz, żeby się rozwijał, a nie jesteś subskrybentem, zapraszam do subskrypcji. Wystarczy, że klikniesz w subskrybuj, następnie w dzwonek, otrzymasz powiadomienia i oglądaj kolejne filmy. Dziękuję Ci.